Witam serdecznie moje kurdupelki pragnące i poszukujące spaczenia niczym zając na odcinkach z Warhammera. Łapki w górę, soczyste komentarze, już wiem jaki będzie temat przewodni tej serii i w jakie uniwersum się spaczymy i pogrążymy. Mianowicie te chaosowe kurduple zwane krasnalami. Ich klimat kojarzy mi się z Mordorem, ale przez przemysł, industrializację i tak dalej kojarzy mi się troszeczkę ze Związkiem Radzieckim. Także połączymy te uniwersa, właściwie 3 uniwersa i będziemy gdzieś w tych klimatach się kręcić. Pamiętacie jak gramy w serię na Divine Conquer i tam mamy misję od Otyłego Pana i w Mordorze zasiada Otyły Pan? Także proszę bardzo, mamy Otyłego Pana, nasz legendarny lord. Nie będzie już teraz miał tego dziwnego, niewymawialnego imienia. A nie, on dalej ma to dziwne, niewymawialne imię. Astragoth, żelazna ręka. Nie, to będzie Otyły Pan. To będzie Otyły Pan, władca industrialnego Mordoru. Do pomocy ma Rokosowskiego, ale tego z 4 kopytkami, no bo jest centaurem. I tu mamy Żukowa, ale tego niskiego, no bo jest karypelkiem. To wielkie jeziora czaszek zamieniliśmy na wielkie jeziora kopalne, bo tu jest nasz posterunek kopalniany. A fabryka została zamieniona na Fort Stolian. I gdzieś w tych klimatach, nie więcej jak będzie Wena, to będziemy tworzyć i będziemy łączyć Warhammer, Mordor i Związek Radziecki. Nie wiem co z tego wyjdzie, na razie wychodzi spaczona seria, mam nadzieję, że wam się podoba. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim możemy wykorzystać piekielną kuźnię i więcej tych naszych wojowników chaosu zrekrutować. Szczerze, to chyba chcemy? Czy czekamy na piekielną gwardię? Nie, ja bym od razu z nich skorzystał. Wydamy 100 uzbrojenia, tak? Mamy 120, jak to wydamy. Wybierz, aby zwiększyć możliwości werbunkowe tej jednostki, bo mi zależy na tych żbiczkach z tarczą, na tych karypelkach, bo to będzie chyba nasza podstawowa piechota, nie licząc niewolniczych goblinów. Tak jest, wydaliśmy. I teraz co mamy? Bierna umiejętność szał, ulepszenie odblokowania w manufakturze. Wow, tu jeszcze takie rzeczy są? Czekaj, ja myślałem, że to jest zbiorownia, to jeszcze jakaś manufaktura. To miejsce, w którym ulepszasz poszczególne kategorie jednostek. Opcje rzemiosła kowalskiego dostępne są dla jednostek kosztem wzrostu uzbrojenia, kosztów utrzymania uzbrojenia, które zaopatruje linie montażowe. Wybrane kategorii pozwala na przeglądanie zrubanych jednostek oraz listy potencjalnych opcji rzemiosła kowalskiego po prawej stronie. Wow. Kategorie jednostek mogą posiadać ograniczoną liczbę aktywnych linii rzemiosła kowalskiego z listy w tym samym czasie. Ulepszenia pozostają aktywne tak długo, jak długo mamy koszty utrzymania. Aha, koszty utrzymania uzbrojenia dla opcji rzemiosła kowalskiego danej kategorii mnożone jest przez liczbę wszystkich posiadanych jednostek z danej kategorii w armiach. Okej, pod kartami jednostek... Okej, to ja czaję. Ale fajnie, to jest taki warsztat upgrade'owy, jak ma ten... Ikit, tak? Co sobie te szczury upgrade'uje? Ikit chyba. Ten tutaj z tej Hiszpanii. Aha, to jest jeden w ogóle na oba, aha. No to tak nie za fajnie. Łuczników my nie potrzebujemy. Zrekrutuj więcej tych karypelków. Przekaż może mu armię. Przekaż mu tych żbiczków. No i ruszymy chyba na południe, bo tak też się zastanawiam, gdzie my chcemy się udać. Po tym jak uda nam się spacyfikować własną prowincję, to chyba udamy się na południe, bo tu są pokrewne nam frakcje krasnoludów chaosu, więc fajnie byłoby zrobić konfederację. Na północ na pewno nie idziemy, bo tam są chaosy. Tutaj fajnie byłoby zająć twierdzę Srebra. Mamy tak prowincje porozstawiane, że my żyjąc w tej swojej dolinie kotlinie, otoczonej górami, mamy kilka wejść. To trzeba pamiętać, że tutaj są te drogi podziemne, nie? Więc wszystkie worki chyba... Właśnie, my mamy tunele podziemne. Zobaczymy w następnej turze, czy mamy... Ale mamy kopalniane tunele, okej, czyli też możemy skakać tunelami kopalnianymi. Bo rozglądając się po mapie, na północy mamy Norskie i chaosy, tu mamy te wampiry, nie wiem co one tu robią, ale już nie wnikajmy. Tu więcej worków, worki krasnale, tu jest ten główny zielony od orków, Grimgor, o właśnie, twardziele Grimgora, a tu są ogry generalnie. I my chyba wszystkich nie lubimy. Dostępne konwoje wojskowe. Trasy konwojów mrocznych ziem są teraz dostępne w panelu konwoje wojskowe. Taka wyprawa może wspomóc rozwój twojego przemysłu, jednak potencjalne zyski nie są ryzyko. Otrzymujesz misję. Dobij targ korzystając z konwoju wojskowego. Więcej towarów. Uzbrojenie. Dobra. Opracowane technologie. Otrzymujesz misję. Ukończ ulepszenie rzemiosła kowalskiego dla manufaktury w piekielnej kuźni. Na razie nas na to nie stać. Zacznijmy może od tych konwoi. Właśnie, to są te konwoje. I my możemy, tak, możemy stworzyć konwój.
Doświadczenie w obsłudze dział. Żbiczek z działem strzelcami albo emerytowany demoniczny kowal. Więcej strzelców. Dobra, weźmiemy tego kulani, doświadczenie w obsłudze dział. Bo on ma chyba lepsze jednostki do walki, tak mi się wydaje. Zatrudnimy go. W zależności od tego, gdzie pójdziemy, tam tym handlujemy. Okej, czaję. Czyli na przykład możemy zabrać ze sobą pieniądze i przywieziemy 480 niewolników. To takiż bajer. Najdalej chyba, gdzie możemy. Karont Kar. To jest na północ od Imperium? 1000 golda i przywieziemy prawie 1000 niewolników. Ta wyprawa potrwa 13 tur, ale generalnie chyba im dalej, tym lepiej, nie? Także wyślijmy konwój, na razie możemy mieć jeden. 1000 golda to nas kosztuje. Także niech on tam sobie podróżuje, jak coś spotka, to będziemy musieli walczyć. On chyba 1000 golda nam pociągnął po naszym budżecie. Uzbrojenie 50 na turę. Uzbrojenie minus 150 na turę. Spaczenie chaosu. Sortownia złota, surowce minus 150, przychód 300. W ten sposób. I lokalne pozyskiwanie surowców plus 10. Mam jeden kafelek. W tym forcie Stalina też fajnie byłoby zrobić fort, żeby był dodatkowy garnizon. Sprawda, orkowi robotnicy, ale zawsze coś, żeby tutaj na razie zablokować ogry. Jeżeli byłyby nam nieprzychylne, bo nie wiem, jak my się z ogrami lubimy. Też chyba raczej nie przepadamy z tymi ogrami. Znaczy, frakcje chaosu chyba wszystkich nie lubią, w tym siebie nawzajem. Także forty były przydatne, ale wiecie, kafelki, ograniczenia, więc na razie trzeba wybrać. Dobra, machnij tego rusznikarza, bo nas stać. Mamy 300 na turę tych surowców, a będziemy już dostawać uzbrojenie na 50, zacznie się produkować, bo na razie praktycznie w ogóle nie produkujemy, a uzbrojenie będzie potrzebne i potem będziemy biernie tracić to uzbrojenie, jak chcemy upgrade'ować jednostki. Także zrób rusznikarza, niech ta linia montażowa tam się rozkręca. Potrzeba nie lada umiejętności, by przemienić czysty surowiec z broni najwyższej jakości gotową do użytku i do eliminacji. Buduj. Właśnie, nam wtedy spadnie o 150, znoszenie budynków. Może musimy prowadzić ekspansję. My musimy cały czas prowadzić ekspansję, jeżeli chcemy naszą chciwość do... Tu rekrutuj na pewno więcej taniej siły roboczej. Jest plus 3. Czy chaos wpływa na to, że mamy... Tak, chaos daje kontrolę. Dobrze. Im więcej chaosu, tym lepiej. Mamy możliwość rekrutacji agentów? Takich, wiecie, którzy by... Kasztelan. Tacy, którzy by chodzili i siali chaos? Albo agent, który by zajmował się administracją, zarządzaniem tych budynków. Wiecie, jak są agenci, którzy tam biernie przynoszą dochód z handlu, z podatków, to mielibyśmy agenta z nachajką, który by przynosił dochód z niewolników. Minus 122. Jak nam braknie niewolników, to co? To będzie problem, ale wyruszyła karawana, która przyniesie 1000 niewolników. Oto i wezwanie do broni. Oto wojna. Ci, którzy czczą Haszuta, otrzymają jego piekielne błogosławieństwo. Tak jest, jesteśmy wiernymi wyznawcami Haszuta, którzy robią znajomego końca tury ciach. Zamiast otyły pan, to powinno być niski pan. Może to jest otyły, niski pan? Kurde, tylko 3 jednostki, a reszta to niewolnicy. Sorry, 5 jednostek piechoty, a reszta to niewolnicy. No cóż, porównania do Związku Radzieckiego, czy do Mordoru i na hajki, smagane biczem. Spróbujmy może udać się na razie do wampirzaków. Z kim wampirzaki walczą? Wampirzaki walczą... One walczą z cieknące kły. Z wami walczycie, dobrze, czyli ich armia jest pewnie gdzieś na południu, bo widać, albo stracili całą armię i się rekrutują. Jeżeli chodzi o same jednostki, to mam takie trochę też skojarzenia do Skavenów, że wystawiamy dużo bieda piechoty, potem będziemy mieli kilka elitarnych jednostek, a my strzelców, czyli tak jak Skaveni. Trochę taka skaveńska frakcja, w sensie styl prowadzenia bitew. Może... Co to jest? To nasza karawana. Dobra, kulani. I ty idziesz gdzieś tutaj. Tobie to zajmie jeszcze 12 tur. Przygoda konwoju. Ledwo żeśmy opuścili nasze ziemię. Szczury w tunelach. Ta trasa ciągnie się bez końca. Nasz wyczerpany konwój podróżuje już zdaje się wieczność, a kresu nie widać. Nasze towary nie dotarły dotarłyby do celu szybciej siecią podziemnych tuneli. Podstępni Skaveni mogą mieć w tej kwestii coś do powiedzenia. Wykorzystać szczurze tunele. Wyeliminujemy trochę Skavenów. To są klan bracia i niewolnicy i jakiś szary prorok. Szary prorok rzuca zaklęcia. Albo szkoda zachodu. Nie wiemy, ile szczurów jest w tych tunelach. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy, jest zostać przygnieciony przez robactwo.
Dobra, stoczymy i skrócimy czas podróży. Handeli, handeli. Najważniejszy jest dochód. Tak jest. Nasza karawana handlowa skorzysta ze skrótu. Aha, my tu... O, macie kulomioty. Ale bym to sobie stoczył. Ja chcę zobaczyć działo i te nasze lepsze jednostki i jak masakrujemy tą hordę szczurów. Ej, chcemy zobaczyć, jak masakrujemy hordę szczurów tymi naszymi karyplami elitarnymi. Elitarne karyple. Gorzej będzie, jak te szczury nas pokonają i naszą karawanę złupią. I nie będzie, a handeli. Oj, mam flashbacki. Mam flashbacki, jak się z Skavenami broniliśmy na takiej mapie. No. Ja pamiętam, jak żeśmy się o tą skałę opierali i z katapult skaveńskich napierdzielali. No, a tutaj pająki szły. To są te takie nasze gigaczady. Ej, fajne te brody im pod tych kasków wystawiają. Tylko jest tak ciemna mapa, tak słońce źle pada, że słabo widać. Ale fajne. To jest ta nasza zwykła piechota, a to są te takie już lepsze, których jeszcze nie mamy. Piekielna Gwardia. No i jeszcze mamy działo. To jest chyba zwykłe działo chaosowe. Szczurki. Aj, szczurki. Dostał bezpośrednio z działa chaosu i stoi dalej. Ty, no dużo tych szczurów. Celujemy w najgroźniejszy oddział, czyli kulomioty. Biedne szczurki. Tak? Zając zdradził szczury. Na rzecz chaosowego, krasnoludzkiego, kurduplowego, chytrego spaczenia industrialnej chłosty. Nie, nie piorunkiem! O rany. Mówiłem nie piorunkiem. Ja mówił, tak? Wszystko fajnie, super, ale Skavenki mi właśnie strzelają po naszych, ale prawie nic nie robią. Kurde, twarde te nasze. Ubijesz działem do końca ich, bo oni już panikują sami z siebie. Nie, no to te Skaveny nie mają podjazdu do nas. Kulomioty nic nie robią, widzicie? No dobra, tylko prorok ma szansę coś zrobić, no właśnie, tylko prorok nam w sumie obrażenia zadaje. Ale przynajmniej walczycie jak równy z równym, rozumiesz? Jak równy z równym, hehe, czaisz ten żarcik. Równy z równym, hehe, hehe. O, cholipka. Co to masz? A ty masz posłańców nocy, to są procarze. Okej, a tu już w centrum sobie po prostu ich wyrżnęliśmy. Nice. O, ty jeszcze po drodze możesz siłę roboczą kręcić. Czy oni się będą sami uzupełniać w czasie podróży? Nie wiem, ale daj siłę roboczą. O tak, po drodze będziesz jeszcze jeńców kręcił. O, i to mi się podoba. I to jest prawdziwe krasnoludzkie spaczenie. Bardzo dobrze. Natomiast misja zakończona powodzeniem: znieść budynek, uzbrojenie plus 75. Dobrze. Mamy już też bierne plus 60, tak? Przyrostu tego uzbrojenia i moglibyśmy osadę na wyższy poziom postawić. 750 surowców. To w goldzie płacimy, ta. No dobra, to możemy zrobić fabrykę. Myśmy warsztat, teraz robimy fabrykę w forcie Stalina. Dobrze zorganizowana linia produkcyjna pozwala zadbać o to, by broń najwyższej jakości, która przynosiła Dawi sławę, była wytwarzana skutecznie i błyskawicznie. Przychody, zapasy, obronę, spoko, to się przyda, jakby nas łogry zaatakowały. To są zombiesy. Ciekawe, jak gobliny by sobie poradziły ze zwykłymi zombiesami. Nawiercane pociski. Siła pocisków plus 8, skrócony czas przeładowania. Ci nasi strzelcy mają długi czas przeładowania, więc 6% od długiego czasu powinno nawet fajnie wpłynąć. Bezpośredni strzał z niewielkiej odległości oznacza niekiedy prawdziwe urwanie głowy. Rozpędzony pocisk gruchocze czaszkę, miażdży mózg i urywa kręgi szyjne. My chcemy tego uniknąć, no bo my chcemy jak najwięcej jeńców liczbie łapać, no ale czasami trzeba oponenta szczylić. Zaproponujemy im dołączenie do wojny przeciwko wampirzakom. 800 golda? Może być. Znaj łaskę krasnoludzkiego imperatora. Dobra, i my jesteśmy na wojnie i my sobie idziemy. I my byśmy chcieli... No i może do nas przybiegną. Jak nie przybiegną, to w następnej turze tam wparujemy naszą główną siłą. I ty jeszcze sobie dowerbuj więcej kurduplowych włóczników. A, bo te karawany można upgrade'ować. To jest ten nasz Ulani, co ze szczurami walczył i karawaną przewodzi. Wartość sprzedawanych towarów plus 10, konwój plus 15 do limitów towarów. Dobra, zrób może lepszą wagę. To doskonała waga pozwoli sprzedawać towar po najlepszej cenie. Krasnoludzka waga. A, my go widzimy, jak on tutaj sobie chodzi. No tak, bo to jest jednostka na mapie i go... Aha, ty się nie odnawiasz. Go każdy może po drodze zaatakować i zgarnie hajsik, jaki on ciągnie ze sobą. Czy ty uciekłeś z miasta, widząc... Znaczy nie widziałeś naszej armii, ale... Czekajcie, bo ten konwój ma przygody. Przygoda konwoju. Władca zwierząt. Przed czołem
naszego konwoju rozlega się kakofonia dzikich ryków i wrzaków bestii. Oto zbliża się władca zwierząt Druchi. Sądząc po widoku jego zakutej w kajdany menażerii właśnie powraca z wyprawy do Norski. Nie stanowi zbyt dużego zagrożenia, albowiem świta jego łowców jest wyraźnie wyczerpana starciami z ludźmi z północy i agresywną fauną tundry. Zmęczonym, acz wciąż drwiącym tonem mroczny elf... A, to są elfy, okej. Mroczne elfy i spaczone krasnale. Myślę, że moglibyśmy się dogadać. Taki Dark Legolas i chciwy Gimli. No. Myślę, że to byłaby dobra fabuła na jakąś trylogię. Proponuję wam wymianę. Jedna z jego bestii w zamian za część zapasów konwoju. Choć mało nas obchodzi los Druchi, to bestia bojowa z pewnością przydałaby się w starciach z wrogimi napotkanymi na drodze. Czy to jest ta trzygłowa wydra elfów? Towary minus 100. Przyjmij bestię. Czekaj, 100 w sensie minus 100 golda. Szekli. My 1000 wieziemy. Dobra, ja biorę tą bestię. Przyjmij bestię. Skoro prowadzimy w swych szeregach tą bestię, nasz konwój nie będzie łatwym celem w oczach wrogów. Przyjmiemy tą umowę handlową, tą ofertę wymiany ku lepszym relacjom spaczonych elfów i spaczonych krasnali. Tak jest. Bo ta armia potem zostaje na kolejne wyprawy, nie? Że będziemy mieli bestię elfiacką. Legolas nam załatwił, fajnie. A tu w ogóle idzie karawana Kataju, moglibyśmy ją złupić. Tam był spory garnizon i ja chciałem w tej turze kminić, jak wyciągnąć ten garnizon albo walczyć z armiami wokół miasta, żeby nie szturmować tego. On sobie po prostu poszedł. Wiem, że byliśmy w zasadzce, ale mimo wszystko. No chyba, że on tu zrobił zasadzkę. No nic, atakujemy. On gdzieś tu uciekł, nie? No właśnie. Ja to już teraz mogę zdobyć. No nic, nie będziemy narzekać, jest jak jest. Każdemu się może zdarzyć. Zamiast też nie nieraz zamebił. Tylko nie wiem, on ewidentnie... On musiał widzieć tą armię, on uciekł przed tą armią, tylko że to jest jego jedyne miasto. A tu są workiaki. Także... my sobie po prostu to zdobędziemy, już na automacie. 37 jeńców. No z zombiaka nie ma chyba niewolnika. Ten 370 zombie rozjechał, nice. Okupuj, zbuduj wieżę, zbuduj fabrykę, zbuduj posterunek. A, my możemy z każdych dużych osad, stolic regionu, też budować fabryki, posterunki. Okej, ja rozumiem. Można na przykład całą prowincję zamienić na tego. Okej. Dobra, ale zbudujemy wieżę. A, i wpływy konklawy. Ty, to jak szczury, dosłownie jak szczury. Możemy wydawać jakieś tam nasze pointy na wyższy poziom osady. Tutaj akurat wpływy konklawy, a szczury żarcie wydają. Dobra, ale zbudujemy wieżę, bo bardziej nam zależy, żeby ta osada była takim buforem, fortem, żeby nic tam z drugiej strony nam nie przełaziło. Także zbudujmy tą wieżę. Okej, ale docelowo to możemy mieć, powiedzmy, jedną region. Na przykład ten region możemy mieć jako stolicę, a wszystko dookoła będzie budować surowce i uzbrojenie. Szkoda, że te koszary nie dają garnizonów. Nie wiem, w Romie 2, że nawet jak miałeś koszary, to mogłeś w nich rekrutować jednostki, to jedno. Ale też dawały jakiś tam symboliczny nawet garnizon w osadach. Szkoda, że tego już nie ma. A tak to useless ten budynek jest. I znowu wchodzimy do tego etapu, że większość miast po prostu zmieniamy na czysto dochodowe, ewentualnie gdzieś fort postawimy. No ja tutaj zbuduję ten fort. Zbuduję ten fort i w następnej turze więcej was. Na razie. I w następnej turze zaczniemy myśleć o wojnie z workami na południe. Znaczy zobaczymy, co te zrobią już wampirzaki. To są worki, a to są krasnale. One powinny walczyć między sobą. To jest Karak Kadrim. Tak jest, Karak Kadrim, siła 6. Rudy, krasnal. W sensie, ja akurat go zasłaniam, nie że Rudy Krasnal tu siedzi w kamerku, tylko Karak Kadrimem przewodzi Rudy Krasnal. Wszelkie podobieństwa przypadkowe. I ty walczysz z Rachowacze Kości, 55. frakcja. Tą fortecę trzeba ufortyfikować i nie wiem, czy Żukow, ale ten niski nie zostanie tego garnizon przez jakiś czas. Pokaż to konklawę. Konklawę to są stanowiska, jakie możemy sobie wydawać, tak? Są kilka poziomów tej wieży naszej, spaszonej. Stosunki dyplomatyczne plus 20 z krasnoludami chaosu, wojownikami chaosu i Norską, wpływy z opłat handlowych. To było ciekawe. Surowce plus 100 naturę, pozyskiwanie surowców, albo uzbrojenie plus 25, produkcja uzbrojenia. Szczerze, to chyba machniemy sobie surowce, dzielnica przemysłowa. Wejmij stanowisko.
I te inne frakcje krasnali naszych chaosowych, bo są chyba 3 czy 4, też będą mogły zajmować, tak? Otwórz konfederację. A, na górze możemy konfederację z nimi robić. Okej, czyli te 3 pozostałe frakcje można skonfederować tylko przez konklawę. Siła robocza plus 100, wpływy z konklawy plus 25. Minus 1 do zadowolenia. Siła robocza 800. No dobra, na razie jest stabilnie. Mamy kontrolę plus 2. Ja bym zaczął od szybu kopalnianego. Surowce plus 300-400 na naturę. Im głębiej ryje się w skorupie świata, tym cenniejsze surowce można pod nią znaleźć. Tu chyba na razie... Czekaj, bo to jest wielkie jezioro kopalne. Kozy, to nawet nie jest dobro handlowe. To po prostu mamy tanie, potem będzie minus 3 do kosztu utrzymania tych latających lamusów i taurusów. A, to była jego jedyna osada, on ma attrition. Kipniemy na razie turę, bo i tak musimy poczekać, co zrobią te armie wampirzaków. Czy one będą chciały z nami walczyć, czy gdzieś będzie uciekać, bo on nie ma osad, więc musi zacząć działać. Przygoda konwoju. Przewodnik. Pewien przewodnik wytropił nasz konwój, oferując, że za rozsądną kwotę doprowadzi nas do celu. Jego stawka jest, szczerze mówiąc, horrendalna, choć zwykło się mówić, że czas to pieniądz. Żałuję, że my podróżujemy po ziemiach chaosu, tego spaczonego chaosu. Tam są Norska, ci grasanci i czysty chaos tam biega. Ja myślę, że jakiś randomowy przewodnik to nie jest coś, czym chcielibyśmy podążać, zwłaszcza, że on chce 500 i nie wiadomo ile skróci czas podróży, a jeżeli w ogóle nas zaprowadzi w własnym kierunku, także poszukajmy własnej drogi. Stokrotne dzięki, nie potrzebujemy żadnego przewodnika. My, Dawi, Zachar, mamy doskonały zmysł orientacji w terenie. Osada oblężona, no i on przypałętał do nas. Jedną armię, a drugą sobie poszedł. Dzban. Także no to będą darmowi niewolnicy. Nie oszukujmy się. Aha, i on przerwał nam rekrutację. Minus do kajecika. Chodź. Chodź tym wampirzakiem. No właśnie, darmowych 116 niewolników plus dodatkowych 40 niewolników do naszych armii. Żuków, ale ten niski. Ty, Mordziu, biegasz też na tej taniej piechocie, więc na razie będziemy goblinów upgrade'ować. Rokosowski, ale czterokopytny dostanie potężny cios, bo jest potężnym centaurem bojowym. Swerbujmy jeszcze jednego lorda. A myślę, że teraz weźmiemy sobie czarodzieja. Ten czarodziej niech będzie... Nie mam pojęcia, czym te domeny się różnią, to by można było zobaczyć. Domena metalu, tu widać czareta, jakimi się różnią. Domena Haszuta. Haszut to jest nasz Bóg. Dobra, chociaż możemy też patrzeć jeszcze po jego statystykach. Odporność na ostrzał. Weźmiemy tego agresywnego, bo ma boosty do walki zwarcia. Nasi czarodzieje chyba też docelowo będą walczyć zwarciu, jak to przestało na Krasnali. Także weźmiemy z domeny Haszuta czarodzieja. Będziesz sobie do tej osady. No i uwaga, zrekrutujesz więcej biedo goblinów. Ja mógłbym tutaj poczarować i zwiększyć limity, ale chcę mieć na następnej turze na badania, żeby już zrobić jakieś badanie za uzbrojenie, żeby te kolejne buściory wchodziły. Tak to przepalimy znowu prawie połowę naszego uzbrojenia, żeby sobie podnieść limity o 1. A myślę, że na razie biegania tych goblinach tanich, przy boostach jakie mamy z technologii i przy generale naszym, znaczy generalnie lordzie, już tam już troszeczkę boostuje. Wydaje się całkiem obiecujące. Dobra, skipnij turę. Ty, co turę ten konwój będzie miał przygody? Nic z tego nie może się równać siłom Ogra. Ogra możemy zrekrutować za 1000, ta? Tak przynajmniej twierdzi grupa najemnych osiłków, którzy oferują nam ochronę konwoju handlowego. Choć potęga Dawid Zachar niewątpliwie poddaje wątpliwość ich twierdzenie, zaszkodzi nam dodatkowa pomoc. Nie no, my już kupili jedną jednostkę. Tych ogrów to ja nie znam. Każ im spadać. Jesteśmy silnym i niezależnym krasnoludem. Tak, silny, niezależny krasnolud. Femi krasnolud. Dobra, każ im spadać. Opracowane technologie, nawiersane pociski. Opcje przychodu i rozchodu dla miejsc docelowych konwojów uległy zmianie, będą zmieniać się co dalej. A, to się jeszcze zmienia, fajnie. W sensie, że ceny i handel w poszczególnych prowincjach. To co już my wysłali, o w połowie drogi już są, a żeby to się już nie zmieniło, nie? Bo jak mi teraz nagle zamiast niewolników dali, nie wiem, że te 1000 golda wymieniam na 1000 surowców, to tak trochę średnio, my po niewolników przyszli. Znowu ten karypelek przybiegł. No dobra. Możemy z nim stoczyć kolejną super wyrównaną bitwę. Także na automacie, ciach. Kolejni darmowi niewolnicy, 244, spoko. Dodatkowi niewolnicy. Szabloskórzy Królestwo Ogrów, to jest to, ta? Ta, bo to jest jakieś inne Królestwo Ogrów. Nie, to są worki w ogóle. Worki z Majorki, dobra. Jeżeli to są worki. A z kim ty walczysz, że ty tu biegasz? Ty jesteś...
On tą karawanę gonił! Tu przejeżdżała karawana Kataju, jakiegoś zielonej frakcji Kataju i on z nimi walczy, on pewnie za tą karawaną biegł. No bo innego powodu nie mam, tylko z tym Katajem walczy. Co za dzban. No mistrz. Po prostu mistrz. Dobra, masz zupgrade'owane gobliny. Zasięg aury, wpływ na aurę postaci, niewzruszone dowództwo. To by się przydało jeszcze. On stoi zwykle z tyłu i boostuje te nasze nie karyple, a gobliny. I sobie ten pocisk, który strzelasz, zupgrade'ujesz. Rokosowski więcej furii. I Żukow, ale ten niski dostanie no więcej goblinów. Gospodarkę wojenną można wprowadzić. Ty, bo te nasza liczba surowców... A nie, bo to są surowce, tutaj płacisz surowcami, a tu płacisz uzbrojeniem. A, w ten sposób. Możemy zrobić trening bojowy. Doświadczenie +1 i zdobywane doświadczenia +10. To by było dobre. Koszty uzbrojenia dla jednostek. To też by było dobre w sumie. Sobie obniżamy koszty uzbrojenia, tak, żeby zwiększać doświadczenie. Zróbmy tak. Zasięg ruchu mapie kampanii. Dobra, te 3 technologie chciałem jak najszybciej opracować. Jak najszybciej te 3 technologie. Szansa zasadzki. Zasadzki są przydatne, ale zrobimy na razie trening bojowy, bo rekrutujemy te goblince. Także to się przyda. Lord się nie poruszył, bo Lord chilluje i znamy końca turę. Nie atakuj, proszę! Proszę, mordziu, rudziu mój! Karak Kadrim, rudy krasnolaku! My bracia, z innej matki i ojca, ale bracia krasna... Żądasz. Przychodzisz do mnie w dniu, kiedy nasza karawana robi handeli i domagasz się łapówki. Ty rudy, chciwy nikczemniku. A więc wojna. No i to jest problem. Frakcje poniszczone, opracowano technologię, przydzielono do kartownie, to wiemy. Zwerbuj 30 jednostek. To zrobisz od razu zasięg ruchu na mapie kampanii, +5%. Tempo jest mordercze, bez przerw i bez wytchnienia. Kto nie maszeruje, ten ginie. I teraz ta animacja z Lotra, z Mordoru. Wiecie, to z tym Nahajką biczem. A taka... Większość z was kojarzy, nie? Mi też się cały czas to kojarzy. Możesz przestać biegać po naszych ziemiach? Nie no, to jest słodkie, że ten ogr zobaczył tego, karawanę Kataju, która tam sobie leci w tym trybie karawan i pobiegł za nią przez mapę, biegnie, próbuje dogonić, a teraz wraca, bo zgubił smutny. Żal mi się ich zrobiło. Bo w razie czego, jakby nas zaatakowali, katapulty, krasnale, ja nie znam krasnoludzkich jednostek, no górnicy są słabi, tak? To też będzie słabe w szturmie, bo to ma 0 pancerza defa. To też wydaje się słabe. Też takie papierowe. Generalnie chyba ten rudy krasnal to jest tacy berserkerzy krasnoludzcy? Jak mi się wydaje. Bo on z nimi walczy, nie? Nie chcecie może teraz jakiegoś handeli, czegoś? Drogie worki. Mamy wspólnych wrogów, rachowacze kości. Właśnie relacje się poprawiają. Nie pogadamy. Szybka umowa. Też nie pogadamy. No cóż, naszą dyplomacją jest siła i stal. I to nie stal od Stalina. Tak, wypowiedział wojnę, ale nie jest w stanie nam zagrozić, także po prostu sobie siedź tutaj tym bohaterem w twierdzy. Potem pomyślimy o jakiejś nazwie dla tej twierdzy. Chyba że macie pomysły w komentarzach na takie mordorowo, spaczeniowo, industrialne, sowieckie nazwy dla miast, naszych fabryk, kopalni i bohaterów przede wszystkim. To będziemy ich nazywać waszymi pomysłami z komentarzy. A my natomiast ruszamy na wojnę z kolejną frakcją łogrów. Tylko teraz tak, żeby zarobić, bo wojna to tak naprawdę interes, a pieniążki rządzą naszą frakcją. Wy walczycie z władcami Zarduka, których nie widzimy. No cóż, ale to znaczy, że musicie być gdzieś daleko na południu. Tu południe to... Ej, tu do Quicka zaraz dojdziemy. Ciekawe, jakie lorowo relacje mają szczury z krasnalami chaosu, bo pewnie zwykłych krasnali szczury nie lubią, ale my nie jesteśmy zwykłymi krasnalami, jesteśmy krasnalami chaosu. Powiedz wojnę. No jest. Prowincje naturalnie należą się nam. Bezmiar spopielenia. Ambitna nazwa. Talizman strażniczy, trochę niewolników. Zbudujmy tutaj posterunek. Tak jest, posterunek, żeby więcej surowców wydobywać. Tylko czy my robimy z niewolnikami? Kurde, ja się boję, że my rozkręcimy ten przemysł, te fabryki, te kopalnie i nam braknie niewolników. To jest minus 144.
No na razie poza bitwami, to my ten przyrost siły roboczej to mamy znikomy. On wróci z 1000 niewolników, ale to jest on 13-12 tur tą karawaną jechał, także to też nie jest takie dobre. Wiesz co, postaw na razie szekle. Na razie może nie wydawajmy, tak rozsądnie podchodźmy do tematu. Tak, myślę, że rozsądek to będzie wskazany w naszym przypadku. Tu natomiast, czekaj, 150 surowców moglibyśmy jeszcze to zbudować, ale chyba machniemy to, pozyskiwanie surowców plus 10. To będzie plus 10 do wydajności kopalni tutaj. Oj, to możemy zupgrade'ować. 225, 750. Czemu potrzebujemy więcej tego? No, im więcej, tym lepiej. Ale bym chciał ten świderek machnąć też. Nie szarżujmy. Zbuduj te surowce, w sensie, żeby więcej broni wydobywać, ale tu postawimy fort. Postawimy fort w forcie Stalina, bo tu są ogry, tu są orki, a my idziemy na południe, żeby potem nie było przypału. Zbudujmy ten fort i ja się boję, żeby tutaj możemy przesadzić z rozbudową. Możemy przesadzić z rozbudową, potem braknie niewolników i wszystko szlak jasny trafi z naszą ekonomią. Także nie przesadzajmy. Tego obozu nadzorców też na razie nie tykaj. Czekajcie, jak ta prowincja wygląda? Tu jest wyjąca skała i pustkowie. To są pomniejsze osady, tak? I ty zajmujesz jeszcze jedną prowincję tutaj. Możemy na przykład zrobić to wszystko, że cała ta prowincja się skupia... Chociaż nie, bo tutaj ten budynek, który biernie boostuje pozyskiwanie surowców, to on jest w fabrykach. No to musi być przynajmniej jedna fabryka, żeby maksymalnie podnosić wydajność z kopalń, tak? Na przyszłość. I co, 2 posterunki, jedna fabryka? W ten sposób? Może? Może? To zniszcz te garnizony, tu raczej nie będą potrzebne. Te frakcje nas nie zaatakują, nie? 26 poprawa, z innymi krasnalami chaosu raczej walczyć nie będziemy. Trzymaj kontrolę bezpośrednią poprzez hołd lenny sojusze 3 prowincjami, obecnie 1. Złożono ofiarę. Bohater stał się legendą, 10 bitew. Dobra, jak tam nasza karawana? Nasza karawana jest... Oho, możemy sobie patrzeć, zwiedzać. Norska, a to są elfiaki, nie? Jak ta karawana? Za 4 tury dotrze, dobra, i da nam 900 niewolników. 900 niewolników to jest jakieś 7 tur utrzymania obecnej produkcji. Czemu ten ogr biega po naszych ziemiach? W ogóle zadowolenie spada. Ty, zbyt dużo niewolników? 20% starat. Zbyt dużo niewolników też powoduje, że jest zadowolenie niskie. A czy my mamy... Kontrola, wieża wartownicza. Okej, zaczynam powoli rozumieć piękno tej frakcji. Być może spodoba mi się system budowy tych krasnali chaosu przez to, że nie jest taki zero-jedynkowy i prosty i faktycznie trzeba będzie tu pokminić. Ej, powoli może mi się podobać. Może do momentu, aż kafelki nie zaczną mi ograniczać i mojej psychy. To jest frakcja, z którą walczymy? Tak, to jesteście wy. Dobra, z wami trzeba stoczyć bitwę w polu. Macie trolle. Trolle to jest fajny cel dla naszych strzelców, ale te bitwy i dalsza ekspansja na południe w mordorowe piaski pustyni, bo tak trochę piaszczysto tutaj, oraz walka z wydajnością produkcji. W kolejnych odcinkach dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Łapek w górę, soczysty komentarz. Do następnego. Cześć, cześć.